No, także sobota wieczór, kiedy można, jak właśnie nie w sobotę wieczór, dzieci już ogarnięte, śpią, żona odpoczywa, można w końcu zrobić coś przy silniku. Dobra, z takich rzeczy technicznych, które mógłbym powiedzieć tutaj o bloku, co tutaj się wydarzyło. Em, Blok już jest przygotowany, można powiedzieć, do montażu pozostałych części silnika. Głównie skupiłem się na czyszczeniu i doprowadzeniu go do jakiegoś tam stanu używalności tak z zewnątrz i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Jeżeli miałby trochę popracować, no to warto. Czyściłem go głównie mechanicznie, skupiłem się nad jakimiś szczotkami, trochę śrubokrętem wydrapywałem sobie jakieś tam śmieci, później go myłem, płukałem, jakaś chemia do silników i tak dalej, aż w końcu uzyskałem jakiś tam sensowny efekt. Myślę, że tam coś widać. Myślę, że ten blok nie wygląda jakoś tam tragicznie. Pokażę go tak dookoła. O, też jakiegoś tam szału nie ma, bo złe oświetlenie, jak sami widzicie. E, Warunki spartańskie, nie mam nawet garażu, ale podjąłem się tego projektu pomimo to. Zobaczymy, co to będzie. Ogólnie oczywiście nie jest to jakiś tam super szał, to co uzyskałem. Natomiast oczywiście można by było dać blok do piaskowania, ale posłuchałem się gdzieś tam opinii tych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się blokami silników i głowicami i doradzili mi, żebym nie robił piaskowania, ponieważ jest bardzo duże ryzyko, że jeżeli ten piasek do piaskowania nie zostanie później bardzo dobrze wyczyszczony, może później dostać się gdzieś z olejem na elementy pracujące i no zużycie bardzo szybko, nie? I tu oczywiście mowa o panewkach, jakichś tam innych elementach, więc jest bardzo duże ryzyko i mi odradzali. Mówili, że lepiej sobie to poczyścić jakoś tam szczotkami, jakimiś tam innymi rzeczami i na pewno będzie bezpiecznie, więc posłuchałem się i tak zrobiłem. No i tyle. Jeszcze w kwestii na przykład doboru farby, bo pomalowałem czarną farbą. Mm, Jest to farba do zacisków hamulcowych i do bębnów, także odporna na jakieś tam sól, środki chemiczne, benzyny, ropy, płyny hamulcowe, jakieś tam inne rzeczy. Farba na bazie jakichś tam żywic, więc powinna wytrzymać, zabezpiecza antykorozyjnie, jest do temperatury do 260 stopni, więc blok na pewno nie osiągnie takiej temperatury. Myślę, że może się tu sprawdzić w tym przypadku konkretnym, nie? No. Żeby było wiadomo, że coś tam w projekcie cały czas się dzieje, no to blok myślę, że już jest na wykończeniu. No, na wykończeniu jest skończony. Następna rzecz to zajmę się tłokami, doczyszczę sobie je do końca. Wał już jest gotowy, blok jest gotowy, więc jak tłoki będę miał gotowe, kupuję panewki, wszystkie uszczelniacze, jakieś tam inne cuda, czyszczę sobie spód silnika, no i będę to składał, mierzył luzy na panewkach i tak dalej, nie? Znowu troszeczkę czasu pewnie minie, zanim nagram jakiś tam kolejny odcinek. No myślę, że trochę szybciej będzie ten z tłokami, ale jakiś tam sensowny już jak będzie z montażu, to chwilkę to zajmie. Pozdrawiam. Jeszcze odnośnie takich ciekawych niuansów technicznych, jeżeli ktoś ma taką sytuację jak ja, że nie ma za bardzo dobrych warunków do przechowywania takich części jak blok silnika, no jest bardzo ważna rzecz. Chodzi o wilgotność. Takie części powinny być bardzo dobrze naoliwione, jeżeli są przechowywane w warunkach, w których wilgotność względna przekracza 40%, ponieważ wszystkie te elementy niepokryte jakoś tam jakimiś zabezpieczeniami antykorozyjnymi bardzo szybko rdzewiają i bardzo szybko pokrywają się właśnie korozją. I tutaj niesamowicie widać to szybko na gładziach cylindrów. To po prostu zatrważające tempo. Z rzeczy, o których jeszcze nie wspomniałem, to to, że te wszystkie powierzchnie, takie jak tutaj widzicie miejsce, gdzie przychodzą uszczelki pod głowicę, czyściłem sobie papierami ściernymi o różnej gradacji i wydaje mi się, że to powinno na ten moment wystarczyć. No ale zobaczymy, jak będę już montował głowicę i tak dalej, sobie porobię jeszcze kilka pomiarów.
czy na pewno jest tutaj ta powierzchnia, płaszczyzna, czy jest zachowana, żeby to miało ręce i nogi. Mm, No i tyle chyba.